właściwie zwykły dzień. Siedziałam w auli, był wykład z procesów poznawczych. Zajęłam miejsce w trzecim rzędzie dla koleżanki. Ona nie przyszła, lepiej dla niej. Na tym filmie jestem jedną z osób na sali. Nie widziałam, jak weszli, nie widziałam, jak zostawili torby. To był wtorek, dość ciepły dzień. Miałem zajęcie na ostatnim piętrze, na 10:15. Siedzieliśmy, czekaliśmy na wykładowcę. Wszyscy opowiadali, co tam mają zamiar robić w weekend, jakieś inne plany. Przyszedł wykładowca, zaczął się wykład. Mniej więcej tak w połowie dało się słyszeć jakieś takie dziwne trzaski, stukot. No, początkowo nikt na to nie zwracał uwagi. Dochodziło to gdzieś z daleka, ale potem zaczęło się przybliżać i robiło się bardziej regularne. Wykładowca, który jest dosyć spokojnym i takim beznamiętnym człowiekiem, wyjrzał na korytarz i momentalnie zamknął drzwi i przekręcił klucz w zamku. Miałam tego dnia zajęcia z jogi w budynku psychologii. Pamiętam, że zaczynaliśmy o 11:00. To był mój drugi semestr jogi. Michała Duńczyka, jednego z morderców, znałam właśnie stamtąd, z tych zajęć. Dla niego to również był drugi semestr. Chodziliśmy na jogę od października. Michał nigdy nie spóźniał się na zajęcia, a z tego co pamiętam, jogę opuścił chyba tylko raz, więc nawet zdziwiło mnie to, że tego dnia się nie pojawił. To był 1 kwietnia. Obudziłyśmy się około 6 rano, ale zdecydowałyśmy się jeszcze trochę zdrzemnąć. Myślę, że było około 9, kiedy Monika wstała i powiedziała mi, że chce jechać na jogę. Spytałam ją, czy na pewno chce jechać tego dnia na zajęcia, ale powiedziała mi, że tak. Że wtedy cały następny dzień będzie miała wolny i przepraszam. Gdzieś w połowie wykładu nastąpiła eksplozja, to znaczy huk, dym, straszne zamieszanie, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. I nagle zobaczyłam na środku auli Jana Kosakowskiego. Trzymał strzelbę. Poznałam, że on wysoki, masywny, długie włosy, no, trudno go nie poznać. Nie wiedzieliśmy, co robić. Nie wiem, jedna osoba na auli podniosła się, to był chłopak, powiedział: Janku, to ja, Piotrek. I Kosakowski spojrzał na niego i strzelił do niego z bliska. Potem zarepetował broń. Akurat leżeliśmy w relaksie, więc tak jak większość osób miałam zamknięte oczy. Kiedy wbiegł na salę, nawet nie zwróciłam na niego uwagi. Myślałam, że to po prostu kolejny student, który spóźnił się trochę na zajęcia. Rozejrzałam się dopiero wtedy, kiedy usłyszałam głośny trzask. To był strzał, ale wtedy jeszcze tego nie wiedziałam. Kiedy otworzyłam oczy, zobaczyłam Michała. Stał zaraz przy wejściu, uśmiechał się i machał do nas. Kiedy zamknął drzwi, powiedział, żeby ktoś zadzwonił na policję, bo sam nie ma ze sobą komórki. Dwie dziewczyny chwyciły za telefony i wybrały numer. I wtedy on powiedział, że w budynku są ludzie, że strzelają i żeby to przekazać policji. Ja w pierwszym momencie zupełnie tego nie zrozumiałem. Pomyślałem sobie, o co chodzi, to niemożliwe. No, ale to też nie jest ten typ człowieka, który by sobie tak żartował. Nie docierało do mnie to, co się dzieje. Myślałam, że to jakieś prima aprilis, po prostu jakiś wygłup. A sala... Michał wstał wtedy spokojnie i zaczął znowu strzelać. Wymierzał strzały powoli i cały czas przy tym milczał. To była pusta sala gimnastyczna, więc nie mieliśmy gdzie się schować. Zerwałam się, pobiegłam do tylnych drzwi. Były zamknięte, jakiś chłopak szarpał za klamkę, próbował wyjść, więc wróciłam, myślałam, że dobiegnę do przednich, ale stał przede mną, więc schowałam się za ławkę. Nie wiem, byłam tam 3-4 sekundy, potem do mnie strzelił. Zostałam postrzelona 2 razy. W prawe ramię i w klatkę piersiową. Jeden z pocisków naruszył mój kręgosłup. Jestem sparaliżowana od pasa w dół. Wszyscy zamilkli i one nie mogły się dodzwonić, i wtedy zapadła cisza i usłyszeliśmy kroki na korytarzu. Ja siedziałem dość blisko drzwi i nagle ktoś zaczął szarpać klamkę, tak jakby tu zaraz z boku. Ja wtedy po prostu odskoczyłem w bok. Oni nie mogli otworzyć, usłyszeliśmy jakieś głosy. Ten bliżej drzwi mówił coś do kogoś
pewnie gdzieś z boku. I przez moment miałem taką gonitwę myśli, że on wyważy te drzwi, że strzelą w zamek. A oni w pewnym momencie po kilku sekundach po prostu odeszli. Nie wiem dlaczego nie zrobili nic więcej, ale to na pewno był chyba najgorszy moment w moim życiu. Kilka razy zdarzyło mi się otworzyć oczy, kiedy jeszcze był na sali. Pamiętam go, jak chodził tam i z powrotem, całkiem spokojny. Twarz bez żadnego wyrazu. Chyba upewnił się, że wszyscy nie żyją i czy nie żyją. Potem strzelał jeszcze do wielu osób. Nie wiem, 30 strzałów. Nie wiem do kogo, nie widziałam. Nic nie widziałam. Potem wyszedł i zapadła taka cisza, nikt nic nie mówił, nikt nie krzyczał. Tylko w powietrzu unosił się taki kwaśny dym, jak mgła. Postrzelił mnie w ramię, ale nawet nie założyłam, że krwawie. Nie ruszałam się aż do przyjścia policji. To nie była groźna rana, miałam szczęście. Nigdy jeszcze nie było mi tak zimno, czułam suchość w gardle. Cały czas starałam się złapać oddech. W sali było strasznie cicho. Czasami dzwoniła czyjaś komórka, od czasu do czasu dało się słyszeć, jak ktoś się dławi. Ale naprawdę, jak na tyle cierpienia i bólu, który zalegał w tej sali, panowała tam przerażająca cisza. No i potem siedzieliśmy już w sali do przyjazdu policji. Nie wychodziliśmy. Nikt się nie ruszał i też staraliśmy się być cicho. Zresztą wszyscy byli mocno wstrząśnięci. Spodziewałam się Moniki w domu po zajęciach. Dzwoniłam do niej, żeby spytać, dlaczego jej jeszcze nie ma. Dopiero około 16 włączyłam telewizor, zobaczyłam wiadomości, zobaczyłam, co się dzieje na wydziale i myślę, że wtedy już wiedziałam, co się stało. Dzwoniłam oczywiście do szpitali, dzwoniłam na policję, nikt jednak nie udzielił mi informacji, bo nie jestem rodziną Moniki. O tym, że ona nie żyje, dowiedziałam się dopiero po 2 dniach. Po ataku media rozpisywały się na temat możliwych powodów, dla których oni mogli zabić aż tyle osób. Na temat środków bezpieczeństwa, które mogłyby ewentualnie powstrzymać przyszłych naśladowców. Pytano mnie o takie rzeczy już wtedy, kiedy byłam w szpitalu, ale sądzę, że zbyt wielką wagę przykłada się tu zarówno do policji, jak i do środków bezpieczeństwa, ponieważ nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych. Polska to kraj, w którym przepisy dotyczące posiadania broni i posługiwania się nią są bardzo restrykcyjne. A pomimo to tym 2 studentom udało się bez problemu zdobyć pistolety na czarnym rynku. Tak naprawdę trudno powiedzieć, co moglibyśmy zrobić, bo ani nie zgodzimy się nigdy na szczegółowe rewizje przed wejściem, ani też nie zgodzimy się na to, że program zajęć jest zbyt napięty i ludzie nie wytrzymują go psychicznie, bo jeżeli nie wytrzymują, to nie wytrzymują z innych przyczyn. Ani z tego powodu, że na studiach mają dużo pracy i ktoś nimi pomiata, bo to też się przecież, jeżeli zdarza, to nie tutaj. Michała Duńczyka znałam raczej słabo. Znaliśmy się właściwie tylko z zajęć jogi. Kilka razy rozmawialiśmy. Pamiętam jedną taką rozmowę, kiedy zapytałam go o sens jego przebywania tutaj, o sens jogi. On wtedy odpowiedział mi, że sensem jogi jest odnalezienie w sobie pokoju i rozniesienie tego pokoju po całym świecie. Wtedy nawet mnie to rozśmieszyło, bo wydawało mi się, że on bierze to na serio. Teraz właściwie nie wiem, co o tym myśleć, czy on wtedy kłamał, czy nie.